Cześć kochani, zapraszam Was serdecznie na drugi odcinek z cyklu Dorota Inspirująco, w którym powiem o postawie. Zapraszam. Dlaczego wybrałam akurat taki temat na drugi odcinek mojego cyklu? Ponieważ wydaje mi się, że to jest podstawa wszelkich podstaw i bez tego po prostu nie możemy przejść dalej. Najważniejsze w tym zagadnieniu jest to, żeby stosować te zalecenia nie tylko na sali tanecznej, ale również na co dzień. Bo dopiero kiedy jakiś nawyk wprowadzimy w naszym codziennym życiu i w takich momentach, w których nie za bardzo się nad tym zastanawiamy, to dopiero ma on okazję wejść w nasze ciało na stałe w czynnościach codziennych i na sali tanecznej. Dobra, kochani, zaczynamy od góry. Co jest najważniejsze? Przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na to, w jakiej pozycji jest nasza głowa. Najczęściej niestety w tych czasach obecnych mamy taką tendencję do pochylania się w przód, ok? Czyli nasza głowa zamiast w jednej linii jest pochylona przez to, że często używamy telefonów i komputerów. Dlatego pierwsze, co muszę zrobić, to staję sobie przed lustrem i sprawdzam, czy moja głowa i moja broda są równiuteńko ustawione z całą szyją. Dobra? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. To jest taki mały zabieg wizualny. Staram się ustawić moją głowę delikatnie wyżej. Tak, nie chodzi nam o to, żebyśmy zadzierali nosa, ale chodzi o to, żeby odrobinkę zamiast w ten sposób głowa była albo równo z podłogą, dobra, równolegle do podłogi, albo odrobinkę wyżej, tak? O to chodzi i o tym myślimy. Kolejna rzecz, ramiona i klatka. Chcemy się wyprostować, ale zazwyczaj mówię, wyprostuję się i robimy o tak. Klatka ucieka, biodra uciekają, absolutnie nie możemy sobie na to pozwolić, więc podnoszę ramiona do góry, hop, i osadzam w tył. W ten sposób. Wsadzam moje łopatki w kieszonki i dzięki temu mam tutaj blokadę, mam proste plecy, a klatka nie jest wypięta w przód. Dobra? Idziemy niżej, brzuch i biodra. To są dwa połączone elementy, ponieważ jeżeli spinam brzuch, to automatycznie bioderka idą pode mnie, a staram się tańczyć przez cały czas właśnie w taki sposób, żeby nie mieć pupy z tyłu, tylko mieć ją pod sobą, dobra? W ten sposób. Wszystko jest pode mną w jednej linii. I teraz, kochani, kieruję się taką zasadą, że jeżeli stoję bokiem, to całe moje ciało powinno stworzyć jedną linię, dobra? Czyli nie stoję tu, wszystko jest w różnych kierunkach, tylko wszystko składam pod siebie w ten sposób. Dobra? Staram się też, żeby między moją brodą, klatką i tymi dwoma punktami było jak najwięcej miejsca. Czyli nie tańczę taka zamknięta, o tu, dobra? Tylko wyciągam się jak najmocniej i pokazuję tutaj ten trójkącik. Dziękuję Wam, kochani, dzisiaj za uwagę i zapraszam Was serdecznie na następny odcinek, który będzie dotyczył bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie kroku podstawowego. Jak możemy go robić, jakie są typy kroku podstawowego, to już w następnym odcinku. Do zobaczenia.